Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Cześć! Ja nazywam się Ania Lucińska, a to jest mój kanał, na którym dowiecie się trochę więcej na temat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, a już teraz zaczynamy kolejny odcinek Lucińska Show. To jest Rolls-Royce Cullinan Black Badge. To jest pierwszy w historii Rolls-Royce, który ma czerwone zaciski hamulców. A co, myśleliście, że zacznę od tego, że to jest pierwszy w historii SUV Rollsa, albo że jego nazwa Cullinan wzięła się od znalezionego największego diamentu na świecie. By the way, znaleziono go w 1905 roku i miał 3100 karatów. No nie chciałam zacząć aż tak banalnie, bo Rolls-Royce banalny nie jest. Tak w ogóle Rolls nie chce, żeby nazywać ten samochód SUV-em, bo to jest zupełnie coś innego, wyjątkowego. No, uważa, że zamiast nomenklatury SUV lepiej, według Rollsa, używać określenia All-Terrain High-Bodied Car. Wysoko zabudowany pojazd terenowy. Dlaczego? No bo Rolls tak może i ma do tego święte prawo. Black Badge to wyjątkowa wersja wyposażenia, którą możecie znaleźć nie tylko w Cullinanie, ale także w takich modelach jak Wraith albo Dawn. I wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o czarny kolor nadwozia, a o, tak jak moje okulary, które właśnie teraz założę, czarne elementy, które w innych modelach są chromowane. Tu one są chromowane, ale w kolorze czarnym. Tak jak na przykład grill, czarna statuetka Spirit of Ecstasy, obramowania okien, czarne emblematy, czarna listwa bagażnika i czarna listwa błotnika. No okej, może nie wszystkie elementy są tutaj czarne, bo na przykład te klamki zostały nadal świecące i chromowane. To jednak nie jest jedyny wyróżnik wersji Black Badge, bo jeżeli spotkacie taki model, to również oznacza zwiększoną moc silnika. Zaglądamy pod klapę. Otwieramy. I tu znajduje się silnik 12 cylindrów w układzie V, pojemność 6,75 litra i właśnie w tej wersji mamy więcej koni mechanicznych, około o 30, więc cała suma to jest 600 koni mechanicznych. Tak, dobrze słyszeliście. Jest to jeden z najbardziej wyważonych i równo pracujących silników na świecie. Nie wierzycie? To zrobimy mały test. Proszę bardzo, mam tutaj taką monetę specjalną. Postawię ją teraz na silniku i sprawdzamy, czy moneta się przewróci.
jak widać, moneta się nie przewraca. Czyli mamy test zaliczony. Congratulations. That was the test. To co, zostajemy na zewnątrz, czy wchodzimy do środka? Może niech moneta zdecyduje. Reszka, zostajemy na zewnątrz, orzeł, wchodzimy do środka. Reszka, zostajemy na zewnątrz. No teraz czas na kreskę w Rollsie. Oczywiście chodzi mi o tę kreskę. Wyobraźcie sobie, że maluje ją jeden człowiek na świecie. Mark Kort, bo to właśnie o nim mowa, zwany również rączką z Goodwood, maluje tę długą na prawie 6 metrów linię. On nawet nie poruszy tym, nie drgnie pędzelkiem, no ale jakie bidulek ma życie. Wyobraźcie sobie, maluje te kreski od ponad 20 lat, nie może wyjechać na żadne wakacje, bo nie daj Boże złamie rękę i co? I cała produkcja Rollsa staje. Słyszałam, że podobno szkolił dziewczynę 2 lata, a ona zrezygnowała, bo powiedziała, że jest to zbyt monotonne zajęcie. Nie dziwię się jej. Projektanci tego samochodu zrobili wszystko, żeby ten potężny SUV, który ma 5 metrów 32 cm długości i jest o 20 cm dłuższy od Bentleya Bentaygi, żeby wyglądał jak Rolls. I wygląda. To jest pierwszy SUV w historii firmy z Goodwood i tak naprawdę tu jest zastosowanych wiele różnych trików stylistycznych. Na przykład w tym miejscu, jeżeli chodzi o przednią szybę, normalnie jej dolna krawędź łączy się plus minus z dolną krawędzią bocznej szyby, ale nie tu, nie w Calinanie. Dlaczego tak się dzieje? Bo ta przednia szyba jest mniejsza, boczne okna są większe, a tego typu stylistyczny trik nadaje lekkość i otwartość bocznej linii auta, a przód jest bardziej masywny i zwalisty. Takich sztuczek jest tutaj więcej. Bo na przykład ktoś zapyta, gdzie jest wycieraczka. No gdzie? Ktoś ją zabrał? Nie. Ona jest schowana w tym miejscu, pod spoilerem. Dlaczego? Ano dlatego, żeby było po prostu ładniej, żeby nie wystawały żadne elementy. Dlaczego? To skoro jesteśmy już z tyłu, to może sprawdźmy, jak pojemny jest bagażnik tego Rollsa. Proszę bardzo. Najpierw otwiera się górna klapa, a teraz otworzy się dolna klapa. Ale zanim jeszcze opowiem o walizce, to zobaczcie. Wszystko zamknie się za pomocą jednego przycisku. A ciekawostką jest to, że jest to pierwszy seryjnie produkowany Rolls, który ma zamykaną tylną klapę bagażnika razem z szybą. Wow! No to co, teraz wracamy do naszego bagażnika. No i moi drodzy, kobieta nie powinna sama wkładać bagaży, nie tylko w przypadku Rollsa, ale także w przypadku innych samochodów. Tak, tak, drodzy panowie, kultura przede wszystkim. Także pomoże mi w tym Alfred. Alfredzie? Może ci troszkę pomogę. Dziękuję bardzo, Alfredzie. Dziękuję. Tak, tyłem do kamery, super. Moi drodzy, 526 litrów, taka jest pojemność według producenta, ale nie jestem pewna, czy właśnie w tej konfiguracji. Dlaczego? Spójrzcie, tu ten bagażnik jest troszeczkę podwyższony. A dlaczego? Dlatego. Trzeba trzymać jednak? Proszę bardzo. Co tu się dzieje? I to nie są podwójne sedesy, to są siedzenia. Takie rzeczy tylko w Rollsie. A z tymi siedzeniami można robić różne rzeczy. Albo na tych siedzeniach można robić różne rzeczy. Na przykład możesz łowić ryby. Możesz pojechać na sawannę i obserwować lwy i słonie, tudzież inną dziką zwierzynę. Możesz spożyć posiłek na świeżym powietrzu. Lub możesz podziwiać we dwoje zachód słońca. Romantyczny.
zaproszę Was na bardziej wygodne fotele, czyli te, które znajdują się w środku. Tak jak w każdym czterodrzwiowym Rollsie, drzwi otwierają się w przeciwległych kierunkach. Ale te zamykam, te zostawiam otwarte. Proszę bardzo, tu tak jak zawsze parasolka RL, czyli Rolls-Royce, ale na szczęście nie jest nam potrzebna, bo pogodę dzisiaj mamy ładną. Wsiadam. Proszę bardzo. O, i teraz nie muszę tych drzwi sięgać po nie, bo mam od tego przycisk. Ale to, co absolutnie rozwala mnie w Rollsie, to te mięciutkie dywaniki z tyłu. Zobaczcie, jak one są grube, mięciutkie, a to wszystko dzięki owczej wełnie. Te dywaniki tak mi się podobają, że chętnie bym je sobie zatrzymała. Myślicie, że ktoś się skapnie? Mój dywanik z łazienki. Nie ma drugiego tak luksusowego SUV-a na świecie, który by oferował tyle miejsca na nogi, nad głowę, jak ten. Nawet w takiej kompilacji, jak mamy tu, czyli w jednej ciągłej kanapie, a nie to, że mamy pojedyncze fotele. No jest wygodnie, naprawdę. To może przejdę do tej części. Zanim pokażę, co tu się kryje pod tym, to zobaczcie, tu znajduje się logo Infinity, czyli nieskończoności. Po raz pierwszy ten symbol znalazł się na hydroplanie prowadzonym przez sera Malcolma Campbella, który w 1935 roku, prowadząc swój hydroplan, osiągnął rekord prędkości na wodzie, a właśnie w tym jego pojeździe zamontowany był silnik Rolls-Royce'a. Proszę bardzo. Zaglądamy. Klasyczny podłokietnik, oczywiście cały wyłożony mięciutką skóreczką. Cup holdery, proszę bardzo. O, klasycznie mały schowek. I w tym miejscu, tu z tej strony jak pociągniemy, mocno. O, tu znajduje się miejsce, gdzie możemy przełożyć jakieś długie sprzęty, na przykład moją wędkę. No akurat to wyposażenie jest bardzo ładne, w moim stylu. Ładne kolory, pomieszane z tym takim niebieskim, turkusem, niektórzy mogliby to powiedzieć. Tu przeważnie są takie mięciutkie poduszeczki, no akurat w tym wydaniu tego nie ma. I też możecie czasami spotkać się z taką szybą, która znajduje się zaraz za pasażerami. Po co? Ano po to, że jak ktoś otwiera bagażnik, żeby nie było nam zimno. Jeżeli chodzi o tę strefę, słuchajcie, w tym miejscu oczywiście znajduje się stolik, znajduje się ekran, z którego możemy wszystkim sterować, ale to jest ciekawe. Tu mamy wloty powietrza i jest ich, słuchajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No w jakim samochodzie macie tyle wlotów powietrza, że możecie sobie ustawić klimatyzację w jaki sposób chcecie? I możecie po prostu sobie jechać z Alfredem, może was wieźć w dalekie rejony. Nawet jak macie psa, to może być w bagażniku, dziecko też, bo tutaj jest miejsce na fotelik. Ale ja się przesiadam do przodu, bo chcę zobaczyć, jak to auto się prowadzi. To teraz czas na przód. I znowu, nie muszę sięgać po drzwi, żeby je zamknąć. Wystarczy, że naciskam przycisk w tym miejscu i drzwi są zamknięte. Słuchajcie, na te fotele się nie wsiada. Na niej się wsuwa. One są niczym jak wielki tron, wykonane z takiej mięciusieńkiej, delikatnej skóry. A samo wnętrze tego samochodu to jest po prostu ponadczasowa elegancja. Kierownica duża, ogromna, tak jak w poprzednim Rollsie, którego miałam okazję testować. No ale zobaczcie, tu aż po prostu kipi od przepychu. To jest tak ładnie, te wszystkie materiały są po prostu wykonane z najwyższej jakości materiałów, skóry. Tutaj jest nawet takie włókno węglowe, które jest specjalnie preparowane, później schnie 72 godziny. Naprawdę ręczna robota, którą tu absolutnie widać. Metalowe elementy, to wszystko aż dźwięczy. Nawet z takimi detalami, że zobaczcie, tutaj pokrętło głośnika ma skórę na sobie w tym miejscu. Dbałość o szczegóły i detale jak najbardziej. Pamiętajcie, że to jest SUV, czyli w tym samochodzie znajdują się 2 dodatkowe przyciski, których normalnie w innym modelu nie znajdziecie. To jest off-road, no, czyli wiadomo, jak gdzieś chcemy bardziej poszarżować, potaplać się w błocie,
No chociaż trochę nie wypada, żeby Rollsem jeździć w błocie, ale why not? A w tym miejscu znajduje się taki asystent jazdy w dół, że jak na przykład mamy jakąś, nie wiem, konia z tyłu, przyczepę z koniem, to możemy sobie spokojnie zjeżdżać na dół i nic nam się nie stanie. Jeżeli chodzi o schowki, no, mamy ich kilka, proszę bardzo, tu są 2 cup holdery, czyli sprawdzamy, czy gadżety kobiety się zmieszczą. Proszę bardzo, 1, 2, zmieściły się i w tym miejscu, no te kieszenie może nie są, nie wydają się głębokie, ale mój kubeczek się absolutnie mieści. W tym miejscu mamy kolejny mały schoweczek na przykład nasz kluczyk, proszę bardzo. Tutaj kolor idealnie pasuje pod kolor naszego nadwozia. Taki wielki ten kluczyk. Kluczorzysko nawet bym to nazwała. Zamykamy. O, delikatnie. W tym miejscu otwieramy. Schowek dosyć głęboki. Ok. Uruchamiam silnik. W momencie, kiedy uruchomimy samochód, wtedy kierownica się opuszcza i elegancko widzimy nasze cyfrowe już zegary. Słuchajcie, ten cały system infotainment jest oczywiście zapożyczony, pochodzi z BMW. Nic jakiegoś nowego, moim zdaniem troszeczkę to już wygląda, no można, właśnie schowałam statuetkę Spirit of Ecstasy za 8, dziwne. Ok? W każdym razie, no ten system jest taki dla mnie już troszeczkę przestarzały, można by było troszeczkę go ulepszyć, ale spójrzcie w to miejsce. Zegarek klasyczny, ładny, ale dlaczego w tym miejscu? No bo słuchajcie, jadę samochodem i tak, po pierwsze odbija mi się wszystko i nic, czyli nic nie widzę, a po drugie widzę tylko połowę cyferblatu. Nie wiem czemu on znalazł się w tym miejscu. Miało być klasycznie, ale jest klasycznie, ale bez sensu. Moim zdaniem. Ale znajduje się na tym zegarku symbol nieskończoności, który możecie znaleźć również w innych miejscach w tym samochodzie. I na zewnątrz, i wewnątrz. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, ono jest bardzo podobne, tak jak w pozostałych modelach Rollsa. Elegancko, szykownie i pachnie skórą. Ładną skórą. Jeżeli chodzi o to gwiaździste niebo, nasza podsufitka czasami może być zrobiona na nasze specjalne życzenie, różne konstelacje gwiazd itd., spadające gwiazdy nawet. 1344 światełka znajdują się właśnie w tym suficie i robione są manualnie. Jeżeli ktoś by mi skrępował ręce, przywiązał oczy i... to nie ten film. To może zacznę jeszcze raz. Jeżeli ktoś by mi zawiązał oczy, skrępował ręce i dał do spróbowania mielonego kotleta mojej mamy, to jego smak rozpoznam absolutnie wszędzie. Podobnie jest z Rollsem. Jeżeli już raz się nim jechało i poczuło się tą delikatność prowadzenia, w tym samochodzie się jedzie. Och, jak w nim się jedzie! Subtelność przemieszczania się i ten spokój za kierownicą, to nawet jeżeli mamy zamknięte oczy, to z pewnością rozpoznamy, że to właśnie Rolls. Oczywiście nie chcemy tego robić z zamkniętymi oczami, bo wiadomo, ile ten samochód kosztuje. Is he sleeping? Hey, wake up! Wake up! Ale nic, absolutnie nic nie może równać się z taką subtelnością jazdy za kierownicą Rollsa. To odpalam silnik, cichuteńko i jedziemy. Czyli drive, proszę bardzo. I na początek. Słuchajcie, żadnym autem nigdy wcześniej nie jeździło mi się tak wygodnie jak tym. Po prostu wspomaganie kierownicy chodzi jak absolutnie taka bułeczka z masełkiem. Coś niesamowitego. W ogóle takie tak naprawdę bezszelestne jeżdżenie, bo ten silnik naprawdę jest ledwo co słyszalny tu. Nawet czasami jak wdypniemy cały gaz do dechy i ten poziom mocy, poziom na wyświetlaczu sięga prawie 100% mocy osiągniętej, to słychać taki drobniejszy szmer tego silnika. Dosłownie aż tak. Ale nie zapominajmy, że wersja Black Badge to jest wersja ta silniejsza, mocniejsza, czyli
W tym modelu mamy 600 koni mechanicznych, czyli już naprawdę to jest potęga. Ten silnik został wzmocniony o 29 koni mechanicznych niż w normalnym Calinanie. A tak naprawdę Black Badge to jest taki ukłon w stronę młodszych klientów Rollsa. It's almost like an obsession. No bo Rolls oczywiście idzie z duchem czasu, widzi jakie są zapotrzebowania, że jednak młodzież, no powiedzmy taka starsza młodzież, lubi taki touch, taki feeling bardziej sportowy i stąd też te czarne, chromowane elementy. Nie zapominajmy, że ten samochód to jest taka jeżdżąca kamienica, bo on waży 2660 kg, a tak naprawdę same elementy wygłuszenia ważą ponad 100 kg. Czyli trochę taki słoń, który biega tak szybko jak gepard. O. Jeżeli chodzi o silnik, 600 koni mechanicznych, 900 Nm momentu obrotowego. No, robi to naprawdę zadowalające osiągi, jak to właśnie mówi Rolls, bo on kiedyś tych osiągów nie podawał, teraz już podaje. Kiedyś mówił, że one są zadowalające. No są absolutnie zadowalające. Mamy do wyboru 44 000 kolorów nadwozia. Tak, nie przesłyszeliście się, 44 000, a jeżeli w dalszym ciągu nie znajdziecie waszego ulubionego, to możecie przynieść wzornik i zostanie on wykonany. Takie rzeczy tylko w Rollsie. A nawet słyszałam taką jedną historię, że jeden z znanych piłkarzy ściął drzewo w swoim ogródku i powiedział, że chce mieć właśnie te elementy ze swojego drzewa w swoim samochodzie. Można? Można. Jak się ma pieniądze, to prawie wszystko można. Mamy wajchę do zmiany biegów i teraz w tym momencie naciskamy low, czyli to sprawia, że samochód staje się bardziej sportowy, zmienia się zawieszenie i zmieniamy na drive i patrzymy, jakie będzie przyspieszenie tej ciężkiej kamienicy. I mamy 100. Dziękuję bardzo. Ile to trwało? Moi drodzy, ten samochód rozpędza się do 100 km na godzinę w 5,9 sekundy. Czyli całkiem szybko, jak na takiego wielkiego, ciężkiego SUV-a. 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów firmy ZF połączona jest z odbiornikiem GPS, który lokalizuje pojazd, mierzy jego prędkość w celu optymalizacji zmiany biegów. Czyli po polsku, bardziej tak po ludzku powiem, chodzi o to, że nie czujemy, kiedy się zmieniają poszczególne biegi. No to jest coś wyjątkowego, czegoś takiego wcześniej nie słyszałam, żeby żadna marka coś takiego, takie technologie u siebie wprowadziła. Ale faktycznie jest tak, że w ogóle nie czuć, kiedy skrzynia zmienia biegi. Czy na wyższe obroty, czy na niższe, na wyższe biegi, czy na niższe. W ogóle tego nie czuć. Ale teraz pamiętajcie, to jest jednak SUV, czyli samochód, no, co by nie było, terenowy. Więc teraz mały teścik znowuż. Teraz jesteśmy na asfalcie, ale włączam przycisk off-road i w tym momencie mogę jechać na off-road, powiedzmy. Mogę jechać na taki mniejszy off-road do lasu. A jest wyłączony jeszcze raz. O, teraz. No i teraz czuć różnicę. Przejeżdżamy sobie po różnych kałużach. Proszę bardzo. O, troszkę się pobrudzimy. A co? No ja wiem, że trochę tak nie wypada Rollsa brudzić błotem, ale jak test to test. Może nie taki hardkorowy w lesie, jak Fordem Raptorem. Ale co tam, tutaj też się trzeba troszkę pobawić i sprawdzić, jak ten samochód się prowadzi. W tej wersji Black Badge za zmianami mocy silnika podążyły również zmiany w hamulcach i w zawieszeniu. Akurat to było twarde, ale jesteśmy cały czas na offroadzie, czyli na tej opcji, gdzie możemy troszkę bardziej bawić się w terenie. Okej. No troszkę pobrudziłam naszego Rollsa. Bardzo przepraszam. O, proszę.
No dobrze, to powoli już wyjeżdżamy z offroadu, wjeżdżamy na asfalt, czyli moment, kiedy mogę z powrotem wyłączyć ten znaczek, pyk i jedziemy troszeczkę posuszować w tym miejscu. Słuchajcie, to ja już wiem, o co chodzi w tym Kalinanie i przez to, że on jest SUV-em, no wszystko tutaj widać. Siedzimy wysoko, a to każda kobieta lubi, no i się czujemy takimi władcami wszechświata. Bo nie dość, że my się czujemy dobrze za kółkiem, to jeszcze ci, którzy nas widzą z daleka, to już wyjmują telefony, aparaty i robią foty. No, dzisiaj tego było sporo. Bo faktycznie ten samochód jest naprawdę przepiękny. On robi takie wrażenie, a szczególnie w tym kolorze nadwozia. Słuchajcie, jeżeli ktoś już raz przyjechał się Rollsem, to wie, co to znaczy siadać za tą kierownicą. Ten samochód prowadzi się dostojnie. Nawet nie chce się nim pędzić, bo on ma taką w sobie klasę, że delektujemy się po prostu tym, jak możemy powolutku sobie jechać, z taką lekkością, z taką bezszelestnością prawie. Co prawda, w momencie, kiedy naciśniemy ten przycisk, a teraz jechaliśmy na low, czyli na tym bardziej sportowym feelingu, dlatego właśnie tak słyszałam trochę mocniej ten silnik, bo w tym momencie, no właśnie, prawie go nie słychać i nawet jak mocniej depniemy gaz, to w dalszym ciągu może usłyszymy większy szmer. A tak to naprawdę jest w tym samochodzie bardzo, bardzo cicho. Kalinan to wyjątkowy samochód i choć nie ma dostojności Fantoma, to zasługuje na całą listę pochwał. Ten SUV, all-terrain high-bodied car to prawdziwy Rolls-Royce. I to właściwie zamyka temat podsumowania.